No. Świeży zakup? Świeży zakup. Będzie jeździł? Będzie stał na Oeliksie. W jakiej cenie taka jama? Co tutaj psujesz? Co? Chcesz kupić? Kolega to jest 12 tak? Tak. Marzyłeś zawsze o takiej? Czy miałeś taką? Miałem taką, nie? No, fajnie, no. Nasze dzieciństwo to. No. Ja miałem koło bloku, był taki schowek z luksferów i przez tej luksfery patrzyłem na taką jawę. Ktoś tam trzymał, w ogóle tym nie jeździł, ale wiesz, nie chciał sprzedać, tylko trzymał, nie? Ładnie nawet. Zarejestrowana, super. Trzymajcie się. No. Hej. No, fajnie to w tym Toruniu. Komarek. W jakiej cenie komar? Dycha. Dycha. Dyszka. O, tutaj do rusków różne rzeczy. Tutaj Romet. A jak to jest jaka? Dzień dobry, cześć, hej. Patrzę, co tu chodzi, przepraszam. Ten Romet? Nie. Jak tam będzie jakiś sprzedany? Co? Nie. Wystawiałem ich jeszcze, więc... Jeden będzie do wystawienia. O, od kopa. Wow, zapach najlepszy, nie? No. Poloneza, ale zobaczcie tutaj części różnych, różnistych w motozbycie toruńskim. Wprowadzenie kolektor. Honda. W jakiej cenie taka Honda? W jakiej cenie taka Honda? Nie chcesz pojechać? Nie chcesz pojechać sobie? A to co to jest? Gazela? Włoska gazela? Tak. Włoski hard. Włoski hard. Idealna dla pana. Tak. No, to żebym... Włoski hard. Jak wrócisz, to się przyjedzie. No na oklep normalnie. No. I ile takie coś kosztuje? 17. 17. Co to jest?
Parilla. Parilla. Fajna tablica. W Polsce nie ma. No. Tego nie ma. We Włoszech to jest ciężko znaleźć. Zaraz odpalę Parilla. Lambretta. Lambretta. A Lambretta? Ile cenisz? 18. 18. Nie, prowadzę. Prowadzę. Się dobrze prowadzę. Tak. Chyba Chris będzie wracał. A ten iż jeszcze mi powiedz? A ten do iża ile cenisz? Czwórkę? To jest dekiel tam od iskrownika. I skąd jesteś, powiedz mi? Z Wrocławka. Wrocławka. No, znaczy to... To jest jakiś nowszy iż, nie? To Planeta jest, no. 68. No. To nie jest ten 56, No. nie? To jest Planeta. Dwucylindrowy. Niezłe. Co jest na to jakiś papier, umowa, coś? Nie, znaczy powiem tak, że to jest motocykl znajomego. On mi włożył na samochód, jak jedziecie, to weźcie mi, nie? Aha. No. On ma tam jeszcze od poprzedniego właściciela, mówi co on kupował, to jest dowód rejestracyjny. Aha. Tylko ja nie wiedziałem tego, nie wiem nawet No. z którego roku jest ten dowód rejestracyjny, czy coś w tym stylu, nie? Trzeba umowę dorobić. No. Okej. No, ci zestawy będą na tym. Na YouTube'ach. Okej. Cześć. O, czekaj, jeszcze tylko tego rowera mi jeszcze powiedz, co to jest? Peugeot? Bima. Za niskie podwozie tu Za na niskie Polskę. podwozie. I ile takie coś cenisz? O, 1200. Za darmo. No, silnik się obraca, bo silnik wymieniają, bo był wcześniej kupiony, to silnik był zablokowany, ale z Włoszech kupiłem też właśnie Aha. silnik. Fajnie ma Ale silnik, tutaj dokładany z przekładnia wasz, Aha. żeby jechać. Super. Elegancko. To miłego handlu życzę. No, dzięki. Na razie. No ale dużo tych włoskich rzeczy jakichś jest właśnie się pojawia teraz na bazarach. No. No właśnie. Coś innego. O, Hot Wheelsy. W jakiej cenie masz te Hot Wheelsy? Po 15 zł. Co potrzeba? Też co potrzeba. Nic konkretnego. W jakiej cenie ta WSK? 6,5. Czy to WFM-ka jest? A te powiedz mi, jak cenisz? 3,5. 4. 4, a ta? 7. 7. Zobaczymy co tutaj. Daj i bierz. Komar Sport za 500. O, Do tego wyciągniemy, nie? no, a to komar sztywniak cały. To w patynie taki ładny. To dzisiaj kupiony? No, dzisiaj. O, super. 230 pierwszy raz. Ktoś go wytargał gdzieś z
Szopy od dziadka, czy nie? Gdzieś się jeszcze zachowały takie, nie? No. Rarytasy. Ale super. No. Lampę tylko gdzieś tam pomalował czymś chyba, nie? Sprayem Wiesz czy... co, ona chyba tak wyblakła, mi się wydaje. A może, Ona no. chyba jest taka wyblaknięta. No, ale 60 super. rocznik swojej To lata, nic nie? nie róbcie przy tym. Nie, grzech. To by był grzech. Na półeczkę i niech stoi. No. Czeka na lepsze czasy. Super, fajne. Czyli coś można. Czyli trzeba rano chodzić, nie? No, coś tam się zawsze znajdzie. No, super. No tu lepiej go widać od razu. No, tak Patynce jak... w takiej patynce super, no. A, bo tak by widać, wiesz, jakby ten, bo to jest taki przyciemniony, a tu jakby przy... Wiesz co, nie wiem czy jakie lakiery były używane, No. nie? W tamtych czasach. Możliwe jest, że... No ale myślę, że jak... Nie, no jest, bardzo jest, ładnie. jest dobrze, no bo to jakby Fajny po prostu temat. wytarty ten, no. Super. Fajny temacik. Wiesz, i śrubki wszystkie fajne. No tam jakieś tam lekkie... No gdzieś się pewnie znajdzie, no. Ale... Ale to nie ma co szukać, że wiesz. jest, No. Ty, ale licznika nie ma. No nie ma. Ktoś cię zrobił. W tych akurat tak I było, który że nie mówisz, było. który to rok? 60. 60, no. Szkoda, że tabliczka dotarta, kurde. Nie, tabliczka jest pod tym. Tabliczka jest osobna. Osobno? Tak, tak. Ty, no. To myślę, że ZZD, nie? ultrafioletem. No. Jest sygnał. Sygnał działa. Oryginalny przełącznik, to jest oryginalne. Pod światem? Tak, to jest oryginał. Z gaszakiem, tutaj jest gaszak. O kurde. A, tutaj? Nie, to jest pełen oryginał, nie? To bardzo ciężko zdobyć, w ogóle tego nie ma. No bo to plastikowy to pewnie pierwszy się wywalił, to... Nie ma w ogóle tego dostępnego, tak ciężko znaleźć. Nie? Szok. No, trzeba To zapamiętać. działa jeszcze? Gaszak działa? No, chyba działa, się jeszcze nie odpali. odpaliliśmy. Odpalimy, to będzie Nie, myślałem, że... Ale nie pali? Pali. A co? Tak patrząc po nim to... odpalany był. Widzę, że reanimacja była, nie? Fajnie. Coś tam było, no ale No wiadomo, tyle lat. tak musi zostać. No, pewnie, nie ruszać. No nie będziemy go sprzedawać. 10 000 euro mi mówił, ale nie wiem czemu. Śmiechem żart. No. Dobra, to dzięki za dzięki za prezentację. spoko, Trzymajcie spoko. się. Miałem tutaj, bo zawsze zaczynam od tej strony, a teraz poszedłem w drugą. O, czekaj, tu jeszcze do ciasta, patrz. 1920. I mówią, że to jest srebro. Podobno. Mówią, że to jest srebro. Tak. Że posrebrzona. O, ja lubię takie w takiej oryginalnej patynie motocykle. Rudowska. W jakiej cenie MZ-a? 23, o, dzięki. O, tutaj jakiś wraki. Wrak race. Ale poleciał. To jest tor wyścigowy. Tam kolega prezes gra tutaj na gitarze, hity. Tutaj jest, wiecie, wystawka różnych pojazdów zabytkowych. A ja idę się wypakować, bo już mam bardzo dużo zakupów, muszę, ledwo chodzę po prostu z tym moim plecakiem. A tu cały czas ludzie, widzę, dobijają na bazar. To mi tak ciąży. Akumulator. Patrzcie, kupiłem tabliczek. Key West też. O, warsztat mechaniczny. Gdzie mikrofon?
Aleksandra z Włocławka. Witam, pozdrawiam. Który szuka części do Junaka, no. Miło było Cię poznać. Również. Trzymaj Czołem. się, hej. No, powiem Wam, że spotykam ludzi, których ja widzę pierwszy raz. Wy mnie widzicie jakby częściej, bo mnie oglądacie i to bardzo miłe. I taki kontakt, jakbyśmy się znali i super. Kolega tu właśnie szuka jakiejś części do Junaka, bo tam 35 lat temu go rozłożył a ja tu jeszcze z kolegą, z prezesem też rozmawiałem, że weźmie w tym roku, bo ma wypożyczalnię strojów karnawałowych i mówi, że weźmie te stroje do Łeby. Tak jak mieliśmy konkurs na przebierania, to w tym roku jeszcze, w przyszłym roku byłyby do wypożyczenia, że można sobie wypożyczyć strój, pobawić się, poskakać potem, a później go oddać. O, tu jaka BM-ka, jaka tablica fajna z żarta. No bo sobie napełniłem na magazyn. Zablokował się. O, fajnie. No. Bez przesady, ale jak tam 30 chciał, tak potwierdzony, to tak jak kiedy. Mi się wydaje, że nie tak. Jak tak zrobiony. 25 to jeszcze 23 to jeszcze tak. Ale nie 30, 40, bo to jest za dużo. 23 to one kosztowały. Marcin, no. Marcin. Cześć, hej. Tak? To miło mi. Ale tak patrzę, zobacz jaka spotkania, fajnie. Ja Cię nie poznaję, ale dobrze widzieć uśmiechniętą twarz. Nie muszę tej kapy, bo wiesz, w tym kapturze to wyglądałem jak... Nie no wiesz, dobrze, zimno jest, chociaż... No, a to Twój Junak, czy nie? Nie, właśnie podziwiamy go. Mhm. Go podziwiamy. No, fajnie, ja widziałem, że gdzieś tam pyrkał sobie, jak wjeżdżał go. Tutaj można tabliczki, o, są jakieś gumki, może tu będzie. Cześć! Cześć. Słuchaj, będziesz miał przewód wysokiego napięcia w oplocie, może? Nie, sam oplot. Sam oplot. Nie, przewód. A jak to wygląda ten oplot? Tutaj wiszą oploty. Te, które stosujemy do naszych instalacji. Aha, o, przepraszam. Cześć. Codziennie oglądamy. Tak? Cześć, O, to miło mi bardzo. Śledziki też fajne. No, śledzik... Mało żygania. Śledzik... No właśnie, źle się przygotowałem, wiesz? Na lajcie. Tam jest za lekko. Korkowe? Nie, to korkowe spuchną bardzo. To właśnie my wyszliśmy z korkowych. A? Tak, korkowe puchły bardzo. To jest junakowa kratka, nie? I ile taka kratka kosztuje ładna? 320 zł. 320. Cena? 10 zł. Ślicznie to wygląda. Ale coś jest... O, dobrze, dziękuję Ci. Retromoto.pl. Można aha, bo instalację też masz. Tak, no robimy co się da, ale też wszystkiego się nie da. Wszystkiego się nie da, no Też tak. bardziej jakby współpracujemy. Mamy swoich podwykonawców, ale też swoją produkcję, wiadomo. Ale w dzisiejszych czasach to Fajnie. kasa jest, no pracownik jest mega drogi teraz. No tak. Więc no też już to nie jest to, co było. Dobra, to miłego dnia Ci życzę. No, wszystkiego Na dobrego i razie. tam szczęśliwej. Szukam cały czas tych przewodów wysokiego napięcia, takich, żeby ładne sobie założyć w moim tym. Nie mogę znaleźć. Szukam też klucza do świec. Może gdzieś klucz trafię. No bo tyle ich jest tam, że W jakiej cenie zbiornik do Junaka? 350 zł. 350 zł. Witam Marcin. Ładnie, witam, cześć. Jestem twoim, widzem. Widzę, o, no to fajnie, miło mi. To będzie zbiornik. Nie udzielam się, ale jestem... Tajniaka tam oglądasz. Byłem na Łebie też. Tak? O. Słuchajcie, chodzę i tu jeszcze kolega Moto Szubin, jak kojarzycie, wygrał ten piątkę, jeszcze tu przybij. O, a ty jaki masz nick? Znaczy, Czy nie? Nie udzielasz się? Znaczy oglądam Cię, ale nie subskrybujesz? Znaczy subskrybuję, ale Aha, no to dobrze. Tam nie wchodzę na ten. Na live akurat nie wchodziłem, nie? Aha. Ale Witam serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, chyba tak, wtorek, Motobazar Toruń, kolejny odcinek. No, jak zwykle fajnie, no, na tych bazarach, na targach ja uwielbiam sobie przebywać, chodzić, rozmawiać, pytać, no bo po to są bazary. Tam widzieliście, kolega kupił rano właśnie komara w oryginalnej farbie. No ten też jest
komar w oryginalnej, ale no to nie jest na sztywnym już. Na sztywnym tym tylko. Już na amortyzatorach, troszeczkę późniejszy. No i to jest może też temat taki, żeby porozmawiać o cenach. Bo duży hejt jak zwykle dałem, słuchajcie, też właśnie z Torunia. Zrobiłem takiego shorta z boczkami do WS-ki PAK. Wrzucę wam teraz szybko tego shorta. A te boczki? Ile cenisz? 1700. Do PAK-a. To była taka WS-ka PAK? Była taka WS-ka, bardzo rzadka. Tu się w oryginalnym malowaniu trafiło to piki i PAK. No i słuchajcie, to 40 000 chyba na Facebookach, ale jakieś prawie na YouTubie, ale 1,5 miliona wyświetleń i kilkaset tysięcy wyświetleń na TikToku, bo ja tam wrzucam na kilka kanałów, plus na Instagramie. Także bardzo duże zasięgi i te komentarze, jak tam się wchodzi w te komentarze, to o matko i córko, no co tam się dzieje? Zaraz wam pokażę, bo ludzie myślą, że nie było takiej WS-ki, bo ktoś coś tam ściemnia. Ja wam chcę wam dzisiaj pokazać w fachowej literaturze, bo tu mam taką książkę mądrą o WS-kach i zobaczcie. Jest WSK M06B3 PAK. Tak? I to była wersja na rynek Indii i Pakistanu. 75 rok. A tutaj mamy PIK. Tutaj mamy PIKa. I w modelach PAK oraz PIK chromowane były błotniki, golenie teleskopów przednich, tłumik z kolankiem, szklanki amortyzatorów, kierunkowskazy, korek wlewu. Chromowana też była obudowa stacyjki prędkościomierza. I co ciekawe, że słuchajcie, prędkościomierz tutaj był w milach. W PIK-u i w PAK-u, także przez to, że Indie, no tam wpływ angielski, więc tam te systemy. No i zobaczcie, i tak to wygląda. Tutaj mamy boczek pomalowany, tutaj widzę, że na tym nie ma, ale tutaj mamy PAK-a gdzieś. O, jest tutaj PAK. I słuchajcie, jest jedna WS-ka gdzieś, ktoś tutaj napisał, że zna właściciela, czy nawet właściciel odezwał się, że jest. Ja mam prośbę, jakbyś miał kiedyś ochotę, czas, to ja bym chętnie nagrał taki odcinek z takim PAK-iem, z tobą, żebyś poopowiadał, jak go kupiłeś, no i coś na pewno więcej o nim się dowiedzieć, bo internet po prostu nie ma nic. Książki o innych, o WS-kach, czy tam jak mamy te polskie motocykle, nie ma faktycznie wzmianki o tym PIK-u i PAK-u, więc pojawiły się setki komentarzy, że to jest bąk, że to jest właśnie coś tam innego. A nie ten, czekajcie, ja sobie zaraz wejdę tutaj, to jest ten mój Facebook, tak? Czekajcie, tak. Zobaczymy tutaj filmy. I gdzie tutaj mamy, patrz, 1 400 000 ma ten short z tym pakiem. Tak to wygląda. No i tutaj te komentarze, czekajcie, co tu jest? Panu chyba sufit spadł. Gość odklejony, no 70, komuś się cyfry pomieszały, no jest tego masa, no ale właśnie, no to traktujcie coś takiego, jak widzicie, to że może doczytać, może poszukać informacji, a nie żeby wylać jakieś tam pierdolety i obrażać i tam inne rzeczy, bo jest różnica nad WS-ką seryjną, którą gdzieś tam może kiedyś zezłomowałeś, zajechałeś na polu, a może też coś takiego zajechałeś rzadkiego. No i kasa poleciała obok, tak? Bo takie rzeczy jak tutaj, gdzie to był taki bardzo mały nakład, tutaj gdzieś z tyłu jeszcze były podane chyba tutaj tego nakłady. O, wprowadzono do produkcji modele PAK i PIK w 75 i uruchomiono produkcji Lelek, Gil, Bong, Dudek, Kobus. No i coś tak małego, no ma cenę. No to jak to mówi klasyk, to musi kosztować. To musi kosztować. I tutaj taka WS-ka Baron. Tak jak ze znaczkami, tak? Mamy znaczki, które były w dużych nakładach, czy monety z danej mennicy, a zwykły Kowalski, który nie jest kolekcjonerem, nie zna się i powie, Boże, 500 000 za jakąś tam monetkę, czy ileś. No ale jeżeli jest mały nakład, jeżeli są ludzie, którzy to zbierają, znają się na wartości przedmiotów, no to niestety oni, albo stety, oni zarabiają i tutaj jak ten kolega właśnie, który sprzedawał te boczki z oryginalnym malowaniem, co najważniejsze, bo tutaj broń Boże tego piaskować, zmywać, jak tam były pomysły i tak to wypiaskować, nic nie piaskować, to jest oryginalna patyna, oryginalny lakier,
Tego się po prostu nie rusza, no bo chyba, że ktoś ma tak kasę do wywalenia sobie, o. To tak, a ja nie widziałem takiego przez tyle lat, ja 25 lat jeżdżę na bazary i nie widziałem takiego paka nigdy, takiej WS-ki, więc jak widzę coś właśnie ciekawego, to zazwyczaj staram się pytać, jak coś mi wpadnie. O, tutaj, słuchajcie, kolejny dzień pracy w naszej spółdzielni, daremny trud. Kolega Maciek tu odkręca, Walczę. żeby zaraz nie poleciały nam wszystkie te. Nie, tylko tą Tak? wykręcam. Aha, dobra. Tutaj mamy różne zapalniczki Zippo. Ale chcemy, jako że robię dużo live'ów, to chcę po prostu przenieść kabelek od internetu, żeby był na środku pomieszczenia, a nie tutaj, gdzie był wcześniej. Mam taki router. Fajny 5G. No i on stał tam, a jeżeli tam mam pomieszczenie, jest ściana, no to już jest już gorzej. Może tu na kominku go gdzieś postawimy. Albo zobaczymy po prostu dokąd dojdzie i wtedy taka półeczka, wiesz, gdzieś tutaj zwisający router. Na stole. Albo to myślałem, że tutaj na Ormo gdzieś go dać, nie? No, gdzieś się tu znajdzie miejsce i... No. I może się za ten... Max, trochę przeceniłem długość tym kabla. Tak? Czemu? Znaczy, wiesz co? Aha, początkowo, tak? Czy? Tak, jak ja zerkałem na początku, to mówię, nie no, starczy. No, nie no, jak jest tam zapas, dobrze, że zawsze jak robimy instalację, to musi być zapas. Żeby później nie sztukować. No, to mądra rada. No. Takie tu. A czekajcie, bo tam jeszcze są, wam pokażę jeszcze jakieś zdjęcie, widzę mojego maluszka. O, Valentine Station z Arizony, to jest. Pozdrawiam. O, tutaj moje świadectwo licencjonowanego pośrednika nieruchomości. Kiedyś tu się udzielałem. Tu mam zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej. O, pozdrawiam wszystkich z Bystrzycy Kłodzkiej. Bardzo fajna ekipa tam jest. Może wrócą imprezy za jakiś czas. A tutaj stodoła nasza przed remontem i w trakcie. Czekajcie, ale tu wam chciałem pokazać mojego maluszka. Niestety nie mam już tego maluszka. Oj. Co? Aha, bo to tam gdzieś idzie. Już to wyhaczyłeś, tak? Tak, tylko że ktoś profesjonalnie to zrobił i pospinał co 10 cm. Aha. No właśnie tutaj te nasze kablowania, idzie trochę tych kabelków. Jest kabli, no. Plus za profesjonalizm, no ale upierdliwe, żeby to teraz rozłączyć. Ale jak tutaj wyjmę, to już sobie poradzę z resztą. A ja dzisiaj już mówiłem Maćkowi, bo słuchajcie, mam pełno jakichś takich różnych rzeczy, o. Tutaj na przykład mam jakiś oryginalny nożyk Harley'a. W takich pudełku prezentowym. Tam mam taką deskę do serów. No i w sumie mam różnych rzeczy bardzo dużo, ale myślałem, żeby zrobić takiego live'a sprzedażowego przed świętami, o. To są jakieś takie podstawki, żeby można sobie albo komuś kupić prezent, albo sobie kupić prezent, albo żonę wysłać na live'a. I bym pokazywał takich rzeczy, które mam często niewystawione są w moim sklepie, ale gdzieś tam w Stanach lubię sobie kupować takie, jakiś kalendarz taki Harley'a, nie? Czy to mam jakieś karty, czy mam zawieszki, czy tutaj takie kule fajne świąteczne. No mam dużo różnych takich rzeczy, które często nie wystawiam też, bo albo chcę się tym nacieszyć, albo chcę sobie gdzieś tam, żeby to sobie leżało i właśnie było takiego coś innego, ciekawego w sklepie, a nie tylko jakieś tam produkty, które są dostępne i które mogę sobie kupić w hurtowni. Tylko mam też takie produkty, których nie kupię sobie w hurtowni. A tutaj na przykład uszczelki, zestaw uszczelek do WL-ki oryginalne w opakowaniu. Większość uszczelek jest tak pakowana, że były w takich dużych zestawach i jak tam kupujecie sobie u Stefana, czy u tych ludzi, którzy u Romka, którzy sprzedają części, to zazwyczaj one już są takie, nie są tak ładnie zapakowane w taki set. A kiedyś udało mi się kupić, mówię, patrzę, w Stanach jest, mówię, dobra, bierę to, panie. Oryginalna lampa, ramka do lampy nosowa. Tutaj kiedyś kupiłem jakieś tabliczki takie do motorowerów BBJ i mam jeszcze jakieś tam. I właśnie, i to chciałem, słuchajcie. Szczecińskie motolegendy, takie kompendium wiedzy o Junaku.
To muszę wziąć, bo wczoraj szukałem wieczorem właśnie jak o tym piku-paku sobie szukałem książek. To właśnie sobie przypomniałem o tym i chcę sobie też poczytać o Junaku, jako że teraz się doszkalam i chcę sobie popatrzeć o numeracji, jak to tam wyglądało. To chcę kupić tego Junaka, a jednak zawsze był ten fan na Junaka, chęć, marzenia, ale nic nie zrobiłem w kierunku tego, żeby mieć tego Junaka. Później poszły ruski, później poszły jakieś inne rzeczy, ten Junak gdzieś tam był, a teraz myślę, że mogę spełnić jakieś swoje marzenie i tego Junaka nabyć, ale muszę się podszkolić, trochę wiedzy nabyć. A, czekajcie, tutaj winyla kiedyś kupiłem, tutaj kolega Motoszreku gdzieś tam dorwał w Niemczech na Flomarcie, czy na jakiejś takiej wystawce była ta płyta, ja ją też kiedyś gdzieś tam kupiłem. W ogóle gratulacje, bo tam 3000 widziałem subów Motoszreku. Adi wczoraj 40 000, więc fajnie, że ta nasza rodzina taka, która się skupia też tych youtuberów, Edi na motocyklu też tam chyba 2 czy 3 tysiące, to już cały czas leci, także fajnie. Ania Bogucka w ogóle, wszystko tam jakoś tak zaprzyjaźnione te kanały, fajnie, bardzo się cieszę, że to tak rośnie i będzie rosło i będzie super. Będzie pan zadowolony, jak to mówią. O, tutaj mam też jakieś jeszcze ciuchy harley'owskie. O, taka kurteczka fajna Top Gun. Dla malucha, no dla Janka niestety jest za mała. Już Janek rośnie jak na drożdżach. O, miałem chyba tego Flayersa Krzysiowi na targ. Kończą się niektóre rozmiary, jak jeszcze zwlekacie z koszulkami z Soku 1000, no to się kończą niektóre rozmiary. Zielone się wiem, że pokończyły na pewno. Bo z zielonych tu zostało. Jaki to jest rozmiar? 2XL. 3 sztuki 2XL. I to wszystko z zielonych. Szarych kilka jest. No i czarne są i są też takie bez rękawki. Jeszcze koszulki Easy Ridera są. Bluzy Easy Ridera, także zapraszam na zakupy na motozloty.com. Może coś wam się spodoba. A, to jeszcze ostatnio kupiłem właśnie takie bombki. Takie lampki raczej na świąteczne też Harley'a. Też to nie jest oczywiście wystawione, bo to jest tylko, że tak powiem, towar z podlady. No, jak pokazuję już rzeczy, to jeszcze wam zaproszę przedwojenne samochody i motocykle, najpiękniejszej fotografii. Można to kupić nawet u mnie za 3 dyszki chyba, jak tam robicie zakupy, to jest opcja, żeby sobie dodać do koszyka jako dodatkowa rzecz, a to jest naprawdę pięknie wydana książka. Gruba okładka, przepiękny papier, zobaczcie, tutaj jest Sokół 1000, Sokół 600, Moj. Ostatnio ktoś się pytał o tego Moja, bo jakiś czas temu były dwa Moje nawet były, setki i była podkowa przedwojenna w kwocie 100 000, też było. Matko i córko, oszalał, 100 000. Te motocykle bardzo szybko się sprzedały. Bardzo szybko się sprzedały i już tego nie ma po prostu. Więc coś, jak się obserwuje jakby branżę, temat, no to wtedy coś wiemy. No gorzej jest tak, jak widzimy pierwszy raz, mówimy, o może pomyślę, może coś tam, a to niestety trzeba śledzić ceny. Tak samo nie wiem, czy stare Harley'e obserwować. Teraz widziałem, że trochę tam jakiś WL-ek się pokazało, niektóre nawet w dobrych pieniądzach. Czekajcie, zobaczymy sobie tego Junaka. To jest fajna. Ła! Muszę gdzieś to tutaj, o, na kartonie, na bluzach. Także, o, zobaczymy, co tutaj jest. Junak B20 i to nawet trójkowiec Junak, patrzcie, w różnych językach. A tu B21. Tego to nie widziałem. A to? M14 Junak. A ktoś mi mówił kiedyś na bazarze, że ma tego Junaka M14. Szkoda, że nie chce właśnie, bo nie chciał o nim jakby porozmawiać oficjalnie. Szkoda, bo myślę, że to ciekawy temat by zainteresował niejedną osobę. Ja chcę dojść do tego, czy są na przykład podane roczniki i jak jest numeracja, nie? Czy no powiedzmy numery takie i takie silników były w tym roku, albo numery takie i takich ram. A może wiecie, gdzie, w której książce takie rzeczy by były, ale może tutaj to będzie. Nie wiem, zajmę się tutaj tym czytaniem. Już mam zajęcie.
Super. I tu jest mikrosamochód Smyk też. Junagem 07. To nam 07 mi się jakoś osobiście nie podoba. Jest dużo fanów tego. Jest dużo fanów tego M07, a ja akurat nie, no nie. M10 to jest mój cel. No i co? O, masz tą Latareczkę, tak. latareczkę. Zawsze przy sobie. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba poświecić. No. Dobra. Jest tutaj też tych różnych kabli, różnych jakichś systemów, pierdoletów. No jest. Te wiązki No, już ale to- spore. O. Systemy naprowadzania. I tu jeszcze ten, jakieś Golden Life grało w łebie, jeszcze płyty zostały z autografami. O. Co to jest? Sebastian Riedel. Farbenlera, a tu Sebastian, kiedyś się z nim spotkałem w Jarosławcu. Kolega ma taki bar. Kolega ma bar Road 66. I tam się poznaliśmy. I co? Będzie coś z tego? Musimy przyciągać na drugą stronę i gdzieś tu spuszczać w dół. Tu idzie, więc musi być dziurka gdzieś. Mhm. Jest i dziurka. Czy ona jest ładnie obrobiona, czy jest trochę miejsca dla nas? Czekaj, zaraz zobaczę. Nie wiem, jak to się stało, że ta książka nie trafiła do mnie do mojej biblioteczki. Tu powinna przejść, bo tu idzie jakiś prąd z puszki, nie? Tą samą drogą spróbujemy ją wpuścić. No, o, tutaj mam na przykład takie Harley'a z haczykami na klucze, na coś, nie? I to sprawia, że sobie powiesimy coś takiego w domu i nie patrzeć nawet na cenę, bo czasami nam szkoda. Oczywiście, jak nie mamy kasy, no to musimy ale jeżeli mamy jakieś tam pieniążki, to kupować takie rzeczy, które nas cieszą, to polecam, bo po prostu później może nie być, szczególnie przy tych rzeczach Harley'a coś się trafi fajnego, a później już jakby no nie ma takiej możliwości, a pieniądze tracą strasznie na wartości. Jak patrzyłem, czekajcie, 5 lat temu były takie średnio godzinówki 15 zł za godzinę, teraz 30-35 zł jest godzina pracy we Wrocławiu, taka no średnia powiedzmy. I jak to poszło? 100% przez 5 lat, tak? Jaka wartość pieniądza? Jak mieliśmy 10 tysięcy, to teraz te 10 tysięcy jest naprawdę warte 5 tysięcy. O połowę to poszło, więc warto sobie inwestować w takie różne rzeczy, które nas cieszą. Gdzieś tam sobie to powiesimy, mamy lepszy humor, lepszy nastrój, a to jest bardzo ważne, żeby sobie tak robić dobrze. O, tutaj kupiłem sobie też na takie tokeny Harley'a. Tu mam różne Raid Koguta. To kupiłem kiedyś w Apaluzie, też mieli tylko jeden taki zegar. Tylko jeden, no i proszę. O, tabliczka Wrocław. O, tego miałem kiedyś właśnie, to było WLC też. WLC 4.2. O, takie rzeczy różne były. Tak to się działo. Słuchajcie, zamówiłem jeszcze z takich newsów, to zamówiłem żarówkę. Zamówiłem żarówkę do tego projektora, więc możliwe, że ten film niedługo będzie projekcja. I co tam jeszcze? Cały czas coś tu się dzieje, ale nie wszystko pamiętam. Musiałbym mieć taką listę, żeby wam... No ale i tak jesteście na bieżąco i dziękuję. Zapraszam też na inne filmy. Proszę też o udostępnienie, jak gdzieś tam możecie, jakąś grupę na Facebooku czy gdzieś wrzućcie linka do tego, to będę wdzięczny. Tu chciałem też podziękować od razu koledze Nitolowi z takiej grupy Motor 2022. Dzięki, bo tam widzę, że cały czas się udzielasz i teraz tu w komentarzach na YouTubie, co jest bardzo miłe. I tam twoja grupa, ja polecam w ogóle też tą grupę facebookową, tak pasjonatów motocyklowych. Też są oczywiście tutaj moje grupy, też te zlotowe, jest grupa Buy Quick Weba. Tam bym prosił wrzucać na tylko takie ze zlotem właśnie w webie. Też z tym zlotem coś się będzie działo za chwilę, bo jestem w trakcie planowania logotypu.
Dzwoniłem właśnie, wczoraj dzwoniłem do dewelopera, nie dodzwoniłem się, muszę dzisiaj się zadzwonić, co tam się dzieje w ogóle w tej webie na tym terenie. A tu w ogóle myślałem, czy jeszcze nie postawić właśnie, bo tam mam tą schowaną SHL M04. Ja tutaj myślę, że posprzątam. Tutaj mam jakiś silnik do WFM-ki. Ja tu posprzątam i może ją tu sobie postawimy, bo myślałem, żeby ją gdzieś podwiesić, a w sumie teraz to jest takie pomieszczenie, gdzie głównie nagrywam, nadaję ten warsztat. Tutaj jest piaskarka, jeszcze też musimy ją uruchomić, dlatego też ten internet, bo czasami te live'y gdzieś tam zrywa, przerywa, więc myślę, że jak będzie ten internet tutaj bliżej, kilka metrów, to już będzie trochę będzie lepsze ten. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj kończę. Dzięki za tą całą aktywność, że się tutaj udzielacie w komentarzach, że te subskrypcje rosną, że się rozwija, że nasza społeczność rośnie w siłę, że powoli dzięki temu mogę coraz więcej tutaj nagrywać różnych materiałów i się poświęcać właśnie na te YouTube, na vlogi, na takie daily vlogi, tak, że codziennie coś tam nagrywamy, sobie rozmawiamy i to jest super. Trzymajcie się, do następnego spotkania. Cześć! Koszulki z motywem sokoła 1000 z moim silnikiem, już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych, że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!